Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Dosyć często w wielu filmikach czy u wielu osób słyszy się o tej medycynie tak zwanej holistycznej, czyli że patrzymy na człowieka jako na całość. Innymi słowy, każdy organ jest połączony w jakiś sposób z innym organem, czy różnego rodzaju systemy w ciele postrzegamy jako naczynia połączone. Jedna rzecz zawsze będzie oddziaływać na drugą. Natomiast kłopot z takimi określeniami jest taki, że dopóki nie wtłumaczy się, czy nie poda się jakichś dobrych przykładów, to wydaje mi się ciężko sobie zobrazować, jak nie wiem, jakaś jedna pierdółka mogłaby wpłynąć na wiele różnego rodzaju rzeczy. I dzisiaj chciałbym dokładnie to wytłumaczyć, mianowicie pokazać, jakie jest wspólne podłoże, jaki wspólny czynnik potencjalnie będzie łączyć migreny, kłopoty z układem pokarmowym, najczęściej zatwardzenia, ale też różnego rodzaju nadwrażliwości, że tak powiem, kłopoty ze snem oraz gorsze samopoczucie, czy wręcz stany depresyjne lub depresje, ponieważ rzeczywiście jest tutaj jedno wspólne podłoże, które, żeby było śmiesznie, w tej medycynie klasycznej, mainstreamowej, wszystkie te elementy są najczęściej leczone osobno, czyli każdy specjalista będzie uderzać najczęściej w dowolny z tych problemów swoją grupą leków. Natomiast no właśnie, gdzieś zanika to podłoże i pacjent jest leczony przez lata, często absolutnie bezsensownie, mimo że rozwiązanie jest potencjalnie proste i to sobie właśnie dzisiaj wyjaśnimy. Bohaterem tego filmiku, tym głównym czynnikiem jest serotonina, ale że serotonina nie bierze się z niczego, jest produkowana z tryptofanu, to oczywiście, że tak powiem, będzie nas interesował szczególnie ten pierwszy krok, czyli mianowicie tryptofan. I tutaj szybkie wyjaśnienie, oczywiście wiele osób kojarzy, natomiast nie zaszkodzi przypomnieć, tryptofan jest aminokwasem i jest to aminokwas niezbędny, innymi słowy nie jesteśmy w stanie go sami produkować, natomiast musimy go spożywać, czy możemy go spożywać razem z pokarmem. I w jakich pokarmach znajdziemy tryptofan? Tryptofan generalnie występuje na potęgę we wszystkich produktach zwierzęcych. Można sobie chwycić mięso czerwone, można sobie chwycić drób, można chwycić jajka, można chwycić, nie wiem, jogurt, czy ogólnie nabiał. Tam wszędzie znajdziemy tryptofan. Jeśli chodzi o warzywa, to tryptofan znajdziemy, czy może tak, nie tylko warzywa, tylko produkty roślinne. Tryptofan znajdziemy m.in. w orzechach. Praktycznie w wszystkich ziarnach znajdziemy tryptofan. W bananach, jeśli chodzi o owoce, będzie występować w znaczniejszej ilości soja, rośliny strączkowe. Więc w tych produktach, powiedzmy, jeśli chodzi o takie większe ilości, znajdziemy sobie tryptofan. I o co chodzi z tym tryptofanem? Tryptofan będzie przekształcany w tak zwane indolaminy. Indolaminy to jest bardzo seksowna nazwa na serotoninę i melatoninę, czyli generalnie tryptofan, czyli jeszcze raz aminokwas, jest traktowany jako tak zwany prekursor, czyli z niego powstaje coś. Jest traktowany jako prekursor serotoniny i to jest właśnie indolamina i serotonina jest przekształcona w melatoninę. Czyli mamy tryptofan, przechodzi w serotoninę, serotonina przechodzi w melatoninę. Po co potrzebujemy to wszystko wiedzieć? Serotonina jest kluczowym neurotransmiterem. Oczywiście zawsze kluczowy, takie określenie jest kłopotliwe, ponieważ wiadomo, że cała armada różnego rodzaju hormonów i neuroprzekaźników będzie regulować praktycznie dowolny proces w ciele. Natomiast rzeczywiście serotonina jest kluczowym neurotransmiterem, kluczowym hormonem, który będzie regulować perystaltykę jelit, czyli to przesuwanie pokarmu. Ja opowiadałem o tym w wywiadzie u Mateusza Ostręgi, że wiele osób jest przekonanych i nie jest, że to przekonanie nie jest ich winą, tylko po prostu wciskania pierdół medycznych przez różnego rodzaju media, czy też osoby łącznie z lekarzami, które po prostu, nie wiem, wydaje mi się, może nie mają takiej wiedzy i nawet nie robią tego celowo. Natomiast perystaltyka nie jest uzależniona w żaden sposób od spożywania błonnika, czy w żaden większy sposób. Perystaltyka będzie działać właśnie dzięki serotoninie. Czyli serotonina, ta ładna medyczna nazwa to jest 5-hydroksytryptamina i to jest ważne, nie podaję tylko tak o tej nazwy, bo 5-hydroksytryptamina ma skrót 5-HT. I właśnie różnego rodzaju leki czy receptory serotoninowe są opisywane tym oznaczeniem 5-HT i zaraz właśnie do tego dojdziemy. Także pamiętać, że serotonina, ładna medyczna nazwa to jest 5-hydroksytryptamina, bo będzie nam to potrzebne. Więc generalnie serotonina właśnie, czyli 5-HT, będzie przyłączać się do receptorów serotoninowych na zakończeniach nerwowych w jelicie. I w momencie, w którym właśnie serotonina przyłącza się do tych receptorów, będzie tak naprawdę powstało ten cały ruch, będzie pojawiać się perystaltyka. Także błonnik oczywiście może grać tu rolę, natomiast błonnik działa na innej zasadzie. Błonnik generalnie można powiedzieć jest jak kawałek drewna, który będzie zdzierać
na błonek z jeit i powodować wydzielanie śluzu, więc jest to taki dosyć brutalny, można powiedzieć, lubrykant, który rzeczywiście jest w stanie wpłynąć na pasaż jeitowy, natomiast główną rolę gra tutaj serotonina, co na pewno wiele osób, które choćby przechodziły na dietę, czy przeszły na dietę karniwora, zauważyły, że bez błonnika te jeita działają bez problemu, nawet działają często lepiej. Ale wracając do tego, czyli innymi słowy, perystaltyka powstaje, czy działa dzięki temu, że serotonina przyłącza się do tych swoich receptorów serotoninowych na zakończeniach nerwowych w jeitach. I tutaj warto podkreślić, 90% całej serotoniny w organizmie jest właśnie zlokalizowanej w jeitach. Jakby to jest absolutnie nadrzędne miejsce występowania serotoniny. I ta perystaltyka będzie działała przede wszystkim przy pomocy dwóch takich receptorów serotoninowych. Jeden się nazywa 5-HT3, tak jak mówiłem, te HT się przydaje tutaj 5-HT, czyli 5-HT3. On będzie aktywizowany przede wszystkim, kiedy pokarm zaczyna rozpychać ściany jeit, czyli oczywiście jeśli mamy ten bolus, taki można powiedzieć kulkę jedzenia, która trafia do jeit, to w momencie, w którym ono zaczyna rozpychać jeita, 5-HT3 są aktywizowane, zwiększa się ich ekspresja. I perystaltyka również działa przede wszystkim poza tym receptorem 5-HT3, dzięki receptorowi 5-HT4 i w momencie, w którym on jest aktywizowany, jest wydzielana acetylcholina i ona będzie zwiększać skurcze mięśni gładkich w jeitach i to jest właśnie ten moment, w którym po prostu te jeita będą popychać to jedzenie dalej do przodu. No to będę warto jeszcze wspomnieć, że serotonina będzie odpowiedzialna również m.in. za wydzielanie żółci i innych enzymów trawiennych, czyli też jakby sama regulacja trawienia będzie tutaj bazowała mocno na serotoninie, a oczywiście nie tylko. Również receptory serotoninowe grają dosyć mocną rolę, jeśli chodzi o regulację tej wrażliwości, odczuwania bólu, takiej wrażliwości nerwowej w jeitach. Więc innymi słowy, wiemy już, że cała perystaltyka praktycznie osadza się na serotoninie. I teraz, gdzie tutaj potencjalnie pojawia się kłopot? Kłopot będzie się pojawiać, jeśli chodzi o układ trawienny, oczywiście pod tym kątem, który omawiamy, w momencie, w którym konwersja tryptofanu w serotoninę będzie niska. No bo jeśli ten tryptofan nie bardzo się konwertuje w serotoninę, to serotonin będzie na tyle mało, na tyle będzie jej poziom niski, że uwaga, upośledzimy perystaltykę. I czym się objawia upośledzona perystaltyka? W pierwszej kolejności oczywiście będą to zatwardzenia. I rzeczywiście niski poziom serotoniny bardzo często będzie objawiać się zatwardzeniami. Jeśli ktoś z Was cierpi na zaburzenie zatwardzenia i potem jeszcze zauważy jakby takie inne symptomy, które będę omawiać, to niewykluczone, że właśnie będzie mieć do czynienia z niskim poziomem serotoniny. Innymi słowy, niska perystaltyka będzie najczęściej wywołać zatwardzenia, natomiast ponieważ również ten niski poziom serotoniny będzie regulować wrażliwość jej, to często jest tak, że będziemy odczuwać przy takim poziomie różnego rodzaju nadwrażliwości, czyli oczywiście to jest to podłoże IBS-a, czyli zespołu jelita drażliwego. Natomiast wiemy, że jeśli tryptofan nie bardzo konwertuje w serotoninę, czy poziom serotoniny jest niski, będą kłopoty z układem pokarmowym, najczęściej w postaci zatwardzeń i również jakiejś nadwrażliwości. Ale dlaczego potencjalnie tryptofan nie konwertuje w serotoninę? Prosta odpowiedź to stany zapalne. Jeśli ktoś potrzebuje prostego wytłumaczenia, to w momencie, w którym właśnie występują stany zapalne, szczególnie w jelitach, to tryptofan nie będzie konwertowany skutecznie w serotoninę. Jeśli ktoś potrzebuje bardziej skomplikowanego wyjaśnienia, którego jestem fanem, bo warto zrozumieć te zależności, te mechanizmy, to cały proces wygląda tak. W momencie, w którym, można powiedzieć, wykrywany jest w jelitach stan zapalny, to jest aktywizowany tak zwany szlak kinureninowy. I ten szlak kinureninowy to jest jeden z 3 szlaków w organizmie, który będzie odpowiedzialny za produkcję NADPH. Ja o tym koenzymie już mówiłem w filmiku, w którym tłumaczyłem, jak alkohol może wzmagać potencjalnie ketozę. I NADPH to jest dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy. I to jest absolutnie niezbędna do życia, do właściwie absolutnie każdego procesu w naszym ciele cząsteczka, czy jeszcze raz koenzym. Więc w momencie, w którym jest stan zapalny w organizmie, to ciało porzuca najczęściej, czy minimalizuje 2 pozostałe szlaki produkcji NADPH i skupia się na właśnie tym szlaku kinureninowym. Czyli szlak kinureninowy jest aktywizowany przez stany zapalne. I czemu nie jest aktywizowany przez stany zapalne? Ponieważ jest to szlak, który jest w stanie tak naprawdę wprowadzać immunosupresję, czy jest w stanie jakby wyciszać ten
zbyt głośny układ odpornościowy, czyli jeśli zbyt mocna reakcja odpornościowa, to właśnie ten szlak kinureninowy jest w stanie ją wyciszać. I jest w stanie ją wyciszać między innymi przez taki enzym, który się nazywa IDO, 2,3-dioksygenaza indolaminy, i ten enzym właśnie wprowadza tą immunosupresję, on będzie wyciszać między innymi aktywność limfocytów C i komórek NK, czyli natural killers. To jest przepiękna nazwa, jeśli chodzi o te komórki. Tym samym, jeszcze raz, w ten sposób, jeśli występuje stan zapalny w jelitach, jest zmniejszona pula serotoniny i będzie dochodzić do kłopotów. Czyli podsumowując na ten moment, upośledzona konwersja tryptofanu do serotoniny jest w stanie zaburzyć pracę jelit, doprowadzić do potencjalnej nadwrażliwości i to jest jeden kłopot i oczywiście ta upośledzona konwersja jest wywoływana w głównej mierze przez stany zapalne. I oczywiście trzeba pamiętać, że stany zapalne, co jest w stanie wprowadzić w jelitach, węglowodany jest bardzo ładnie zbadane, jak są w stanie wprowadzać stany zapalne w jelitach. Lektyny, oczywiście przypominam, że gluten na przykład jest lektyną. Gluten jest w stanie na potęgę wprowadzać stany zapalne w jelitach i również zwiększać przepuszczalność jelit. Alkohol. Swoją drogą, wracając jeszcze do glutenu, wiele osób oczywiście skupia się na glutenie, natomiast w praktyce gluten jest jedną z takich lektyn. Takie cząsteczki się nazywają prolaminy i one występują tak naprawdę w absolutnie wszystkich ziarnach, tylko pod różnymi nazwami. To może być chordeina między innymi, to może być ryzena, sekalina. Jest tego naprawdę dużo, ale to będę omawiać w innym filmiku i tym samym właśnie jest to powód, dla którego nawet osoby z celiakią są w stanie również wykazywać symptomy, kiedy nie jedzą pszenicy, a kiedy jedzą inne zboża. Drugim symptomem tego niższego poziomu serotoniny będą kłopoty ze snem. I teraz jeszcze raz czemu? Przypominamy sobie, że tryptofan jest konwertowany w serotoninę, serotonina jest konwertowana w melatoninę. Jeśli tryptofan jest konwertowany kiepsko w serotoninę, to tym samym nie ma wystarczająco dużo serotoniny, czyli tej indolaminy ładnie zwanej, żeby być przekształcanym w melatoninę. Czyli innymi słowy, będzie cierpiał na tym nasz sen potencjalnie. Oczywiście warto powiedzieć, że znowu, tak jak mówiłem w jeszcze innym filmiku, nic w medycynie nie jest zero-jedynkowe, te zależności są dużo szersze. Tak najczęściej się dzieje, jak to mówię, natomiast zdarza się, że niektóre osoby na przykład zamiast zatwardzenia będą cierpiały na biegunki, co jest dużo mniej prawdopodobne, ale jeszcze raz jakby organizmy nie są zero-jedynkowe. Więc drugim symptomem będą potencjalnie kłopoty ze snem. Trzeci symptom to będą zaburzenia tak naprawdę nastroju szeroko pojęte, ale również potencjalnie choroby psychiczne, patrząc na badania. I jeszcze raz czemu? Jeśli tryptofan nie jest konwertowany w wystarczającej ilości na serotoninę, to serotonina, tak zwana, powiedzmy dosyć trafnie hormonem szczęścia, nie będzie w stanie aktywnie pełnić swojej funkcji. Oczywiście, jakby ta serotoninowa teoria depresji, trzeba sobie mocno podkreślić, ona jest dziurawa jak sito. Owszem, serotonina jest bardzo przydatna, jej niski poziom bardzo często będzie prowadzić do obniżonego samopoczucia, natomiast oczywiście jakby cały mechanizm, czy te mechanizmy, które stanowią podłoże depresji, są dużo bardziej złożone niż tylko niski poziom serotoniny. Natomiast właśnie wracając jeszcze do tego, tak czy siak, oczywiście niższe takie obniżone samopoczucie lub depresja, stany depresyjne są jak najbardziej potencjalnym trzecim symptomem, ale wracamy znowu do tego szlaku kinureninowego, o którym mówiliśmy. On jest właśnie odpowiedzialny, jeszcze tam nie wspomniałem, za 95% konwersji tryptofanu do serotoniny. Czyli tak naprawdę właśnie jak ten szlak działa kiepsko, to nie będzie mieć właśnie wystarczającej ilości serotoniny. Natomiast właśnie co jeszcze dzieje się w momencie aktywacji tego szlaku? Jednym z takich metabolitów, który powstaje po aktywizacji tego szlaku, jest kinurenina. I są fajne badania, które pokazują, że im dłużej ten szlak jest aktywizowany, tym większy poziom kinureniny
oraz różnego rodzaju innych metabolitów, na przykład kwas chinolinowy czy kwas kinurenowy, które powstają właśnie przy aktywizacji tej ścieżki. One zaczynają odkładać się między innymi w mózgu i na ten moment szczególnie kinurenina i jej akumulacja w mózgu są powiązane między innymi ze schizofrenią i chorobą dwubiegunową. Więc warto o tym pamiętać, że właśnie potencjalnie też inne zaburzenia psychiczne również mogą mieć to podłoże. I czy ja znowu, oczywiście tutaj wrzucę swoje 3 grosze, czy ja uważam, że to jest prawda, uważam, że to jest absolutna prawda. Patrząc najzwyczajniej w świecie na doświadczenia osób, które zajmują się psychiatrią. Jeśli zaczynamy wprowadzać u pacjentów różnego rodzaju terapie, które będą obniżać stany zapalne, takie jak ruch, takie jak właśnie choćby diety ketogeniczne, to nagle się okazuje, że różnego rodzaju te zaburzenia, czy aktywność fizyczna, kontakt ze słońcem, wszystkie te rzeczy są w stanie bardzo pozytywnie wpłynąć właśnie na pacjenta. Ale oczywiście te rzeczy obniżające stany zapalne to przede wszystkim właśnie na przykład dieta, ruch, kontakt z innymi osobami i rzeczywiście widać olbrzymią poprawę u pacjentów, bez absolutnie żadnych leków, jeszcze warto wspomnieć, które są poddawane takim terapiom. Więc ja osobiście w moim serduszku nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że takie podejście, że te mechanizmy potencjalne, które są opisywane w badaniach, one są jak najbardziej słuszne. I jeszcze tutaj ciekawostka a propos tej kinureniny, która jest odkładana w mózgu, kiedy ten szlak kinureninowy jest aktywizowany. Okazuje się, że właśnie ona jest w stanie być oczyszczana między innymi podczas wysiłku fizycznego, czyli wysiłek fizyczny działa poniekąd jak taka pompa, która będzie wyrzucać tą kinureninę z mózgu, więc kolejna ciekawostka, czyli na ten moment mamy 3 symptomy. Kłopoty z układem pokarmowym, czyli najczęściej zatwardzenia i nadwrażliwość. 2, kłopoty ze snem. 3, kłopoty z samopoczuciem, potencjalnie również inne choroby psychiczne, takie jak dwubiegunówka czy schizofrenia. Przechodzimy teraz do symptomu 4, czyli czegoś, co szczególnie dręczy kobiety, migreny. Wiem, że szczególnie wiele pań czeka na ten symptom, na tą sekcję, ponieważ migreny oczywiście to jest plaga w dzisiejszych czasach i wiele osób tak naprawdę, czy wiele kobiet jest absolutnie sparaliżowane, kiedy one występują, już nie wspominając w ogóle o migrenach z aurą. Natomiast oczywiście występowanie migreny, jak już tutaj sobie pokazywaliśmy, będzie też właśnie powiązane z tą całą plagą, takim jak kiepski styl życia, stany zapalne, kiepska dieta itd. itp. Natomiast dlaczego? Teraz zacznijmy sobie może od estradiolu. Estradiol oczywiście to jest ten, można powiedzieć, najbardziej aktywny estrogen i estradiol będzie pełnił bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o regulację właśnie serotoniny, o której sobie mówiliśmy. I na jakie sposoby? Są tak naprawdę 4 główne sposoby. Pierwszy to jest zwiększenie ilości i zwiększenie też powinowactwa receptorów serotoninowych w mózgu. Czyli innymi słowy jest więcej tych receptorów i serotonina chętniej się do nim przyłącza. Drugi powód to jest ogólnie zwiększenie syntezy serotoniny, czyli estradiol również będzie właśnie zwiększać syntezę serotoniny. Tym samym oczywiście trzeba sobie pamiętać, jak to się wszystko łączy ze sobą, jeśli któraś z pań będzie miała niski poziom estradiolu, to oczywiście będzie też niższy poziom serotoniny, będzie niższa ekspresja receptorów serotoninowych w mózgu. Kolejny powód to jest, estradiol jest w stanie działać bardzo, przynajmniej w tym zakresie, bardzo podobnie do wszystkich popularnych leków przeciwdepresyjnych, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, ponieważ właśnie estradiol jest w stanie działać jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny w mózgu. Czyli innymi słowy, ta serotonina będzie się utrzymywać tam dłużej na wyższym poziomie, oczywiście w granicach normy, żeby ten efekt był pozytywny. I ostatni powód, dlaczego estradiol jest ważny, ponieważ estradiol będzie zwiększać aktywność enzymu, który się nazywa hydroksylaza, tryptofanu, który właśnie będzie zwiększać również, to jest inny mechanizm konwersji tryptofanu w serotoninę. Więc estradiol, innymi słowy, ma 4 mechanizmy takie główne, które nas interesują, które będą bezpośrednio zwiększać, mówiąc ogólnie, poziom serotoniny. I teraz, jeśli estradiol będzie zwiększać ten poziom serotoniny, oczywiście estradiol na odpowiednim poziomie, to teraz pytanie, co ma serotonina do migren? I
Ogólny, oczywiście nie będziemy omawiać całej jakby patogenezy tych mechanizmów, które przynajmniej na tym momencie są odkryte, które odpowiadają za występowanie migren, ale opiszemy sobie takie, można powiedzieć, w zarysach te mechanizmy, żeby mieć ogólne zrozumienie. W momencie występowania migreny nerw trójdzielny, czyli który jest jednym z nerwów czaszkowych, będzie powodować wydzielanie różnego rodzaju substancji wazoaktywnych, jak to się mówi, i główną z nich, z tych substancji będzie peptyd związany z genem kalcytoniny, CGRP. I CGRP będzie powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych. Czyli jeśli chcielibyśmy to spłycić, żeby każdy zapamiętał, to jest nerw trójdzielny przy jego aktywizacji będzie powodować rozszerzenie naczyń krwionośnych. To rozszerzenie, wazodylacja tak zwana naczyń krwionośnych będzie powodować migrenę. Czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, można powiedzieć, upraszczając bardzo, będzie stało czy będzie tym głównym mechanizmem wywoływania migreny. Jak się ma do tego serotonina? A może jeszcze zanim wytłumaczę, jak się ma do tego serotonina, wiele osób, szczególnie wydaje mi się, że praktycznie każda z pań, która cierpi na migreny, kojarzy leki, które zapewne polecał nie jeden lekarz, szczególnie neurolodzy, jak się przechodzi, czyli tryptany. Tak, i tryptany, jaki jest mechanizm działania tryptanów? Tryptany będą oddziaływać na przede wszystkim receptory serotoniny. Tak, czyli będą pobudzać receptory serotoniny. I teraz dlaczego? No właśnie, mówimy sobie, że estradiol zwiększa tak naprawdę poziom serotoniny, tryptany oddziaływują na receptory serotoniny, żeby zapobiegać migrenie. I teraz czemu? Ponieważ serotonina będzie miała najczęściej taki wpływ na naczynia krwionośne, że będzie wywołać wazokonstrykcję, czyli innymi słowy zwężanie naczyń krwionośnych. Trzeba podkreślić, nie we wszystkich warunkach serotonina wywozuje wazokonstrykcję, czasami powoduje wazodylację, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych. Natomiast akurat jeśli mówimy o nerwie trójdzielnym, że tak powiem, całej tej migrenowej sytuacji, to właśnie serotonina jak najbardziej będzie w stanie podać wazokonstrykcję, czyli innymi słowy odpowiedni poziom serotoniny w organizmie będzie w stanie zagwarantować, że migreny nie będą występować. Czyli innymi słowy, wiemy już, że właśnie samo to, że na przykład nie będzie stanu zapalnego w jelitach oraz poziom estradiolu, czyli gospodarka hormonalna jest na odpowiednim poziomie, to będzie nam zapewniać, czy maksymalizować szanse, że migreny nie będą występować. Natomiast jeśli ktoś ma kiepską dietę, są stany zapalne w jelitach, i dodatkowo z wielu różnych powodów będzie obniżony poziom estradiolu, to uwaga, migreny jak najbardziej mogą się wzmagać, ale możemy sobie też oczywiście wyobrazić tę sytuację w drugą stronę. Co jeśli ktoś będzie brać choćby rekin, czy jeśli panie będą brały leki antykoncepcyjne, gdzie podawany jest między innymi oczywiście tych leków jest wiele, ale najczęściej bazą będzie estetyczny estradiol. Co wtedy się dzieje? Tego estradiolu może być dużo i właśnie nie bez powodu. Jeśli tego estradiolu jest dużo, jest też więcej serotoniny i może dochodzić do, uwaga, właśnie rozstrojów jelitowych. W drugą stronę mogą pojawiać się biegunki, mogą pojawiać się bóle głowy. Ta wazokonstrykcja może się okazać zbyt duża. Bardzo często pojawiają się mdłości u pań. Czemu? Są różnego rodzaju leki, które działają przeciwwymiotnie, będą ograniczać mdłości i te leki to są antagoniści, czyli blokują receptor 5-HT3, o którym sobie mówiliśmy. To jest ten receptor w jelitach, który jest aktywizowany, kiedy rozpychamy jelita jedzeniem. I właśnie antagoniści, czyli można powiedzieć blokery tego receptora 5-HT3 są używane jako leki przeciwwymiotne, przeciw nudnościom. I oczywiście jeśli będziemy wpychać w ciało mnóstwo estradiolu, to te receptory 5-HT3 są dosyć mocno aktywizowane i tym samym wiele pań na początku brania antykoncepcji będzie odczuwać mdłości. Natomiast to jeszcze znowu za dużo tych jakby pobocznych wątków dodaję, także przepraszam, ale to jest akurat tak szalenie fascynujące, że mam nadzieję, że wszyscy mi wybaczą. Ale teraz wróćmy sobie do podsumowania. Czyli jeszcze raz, niski poziom serotoniny będzie odpowiadać za kłopoty z jelitami, czy najczęściej zatwardzenia, nadwrażliwość, będzie odpowiadać za kłopoty ze snem potencjalnie, będzie odpowiadać za zaburzenia nastroju, również potencjalnie kłopoty psychiczne, czy jeszcze raz choroba dwubiegunowa lub też schizofrenia. I punkt czwarty, będzie w stanie między innymi odpowiadać za częstsze występowanie migren. Jeśli chodzi jeszcze o migreny,
to jeśli ktoś by potrzebował potencjalnie dowodu, że na zasadzie okej, dobra, drap, czy to, co Bartek mówi, potencjalnie jest prawdziwe. Możemy sobie wziąć dietę ketogeniczną jako przykład. Dieta ketogeniczna jest jedną z najbardziej przeciwzapalnych diet, jakie sobie można wymyślić. Oczywiście dieta ketogeniczna to jest jakieś słowo, ale diet ketogenicznych, słowo klucz, natomiast diet ketogenicznych jest wiele. I oczywiście niektóre wariacje tych diet ketogenicznych mają większy efekt przeciwzapalny, niektóre mniej, ale wystarczy spojrzeć właśnie na badania, które pokazują, że kobiety czy ogólnie osoby, które cierpią na migreny i przechodzą na diety ketogeniczne, migreny przechodzą. Albo jest gwałtowne obniżenie częstotliwości albo intensywności występowania. Więc jeśli ktoś kiedyś widział takie badanie, zastanawia się, ale czemu? Zmniejszanie stanów zapalnych w jelitach przede wszystkim, czy ogólnie w organizmie całym, ale też w jelitach, co zwiększa konwersję tryptofanu w serotoninę, co będzie regulować właśnie między innymi te rozszerzanie naczyń krwionośnych, czyli będzie większa wazokonstrykcja. Tutaj, także mamy to podsumowanie. Jeszcze jeden wątek poboczny sobie tutaj wrzućmy, czy właśnie on nie jest poboczny. Jakie szaleństwo panuje w obecnej medycynie, tej mainstreamowej? Nikt nie chce się uczyć mechanizmu. Ja wiem, że ja to słyszę non-stop, jak współpracuję z lekarzami, pokazuję im, jak zapamiętywać, że to jest na zasadzie, a to jest dużo zapamiętywania. Pewnie, że jest, ale pytanie, jeśli chcemy rzeczywiście leczyć podłoże różnego rodzaju symptomów, to jeśli chcemy leczyć te symptomy, to warto właśnie znaleźć podłoże, bo często dosłownie jedna rzecz jest w stanie odpowiadać za wiele symptomów. Natomiast i błagam was, jeśli ktoś ma takie doświadczenia, to opisać to, żeby inni wiedzieli, że jeśli ktoś ma kłopoty z jelitami, ma migreny na przykład, to nagle właśnie ląduje u neurologa, prawda, 5 stówek za wizytę, dostaje tryptany, żeby te migreny nie występowały z taką częstotliwością. Potem kolejna wizyta jest u gastroenterologa, tutaj lądujemy z kolejną pulą leków, potem oczywiście idziemy do psychologa czy psychiatry. Psychiatra przepisuje inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, żeby poprawić to samopoczucie i człowiek absolutnie bez żadnego powodu nagle kończy ze stertą 5 leków, często nawet w wieku 30 czy 20 lat. To jest obłęd. Ja nie studiowałem medycyny, więc oczywiście nie wiem, może mój głos nie powinien się aż tak liczyć, ale jest szaleństwo, że po prostu nie ma woli docierania po prostu do sedna problemów i wszystko jest rozwiązywane po prostu pigułkami, tak? A jak te pigułki to już działają, to już nawet mniejsza z tym, po prostu wiadomo, że takie są wytyczne i będziemy je przepisywać. Absurd. Dzięki serdeczne za wysłanie odcinka. Mam nadzieję, że się podobało mnóstwo mechanizmów, mnóstwo ciężkich słówek, ale hej, na tym polega prawda edukacja, więc mam nadzieję, że odcinek Ci się przyda. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi, jeśli zauważyłeś u siebie te symptomy, będziesz w stanie je potencjalnie rozwiązać, bo już, że tak powiem, znasz podłoże i wtedy dużo łatwiej oczywiście działać. Nawet dosłownie wtedy jakieś jedna, dwie ukierunkowane terapie są w stanie rozwiązać taki kłopot. Tyle z mojej strony. Jeśli ktoś ma pytanka, wątpliwości i szczególnie swoje anegdoty, jakieś historie, którymi chciałby się podzielić, zapraszam do sekcji komentarzy. 3 piosenki rockowe w pierwszym przypiętym komentarzu. Badania będą albo w opisie, albo gdzieś latać w innym komentarzu pod odcinkiem. Zapraszam do wsparcia mojego kanału czy mojej działalności, ale również pomocy sobie. Polecam moje 3-flagowe kursy o 1 włos za daleko, czyli jak powstrzymać, zapobiegać i odwracać łysienie androgonowe, również terogonowe wypadanie włosów i różnego rodzaju inne tak zwane dermatozy skalpu, czyli kłopoty ze skórą głowy. Również w kursie opisuję, jak uporczywy upierz zwalczać itd. itp. Drugi kurs Experts Incubator, czyli jak uczyć się samodzielnie dowolnej dziedziny od A do Z, czyli na przykład właśnie zapamiętać mnóstwo różnego rodzaju dziwnych słówek, rozumieć powiązania między wieloma elementami, czynnikami, czy tysiącami czynników oraz potrafić wdrażać teorie, czyli jak potrafić w życiu zastosować teorię taką suchą, którą gdzieś tam człowiek wyczytał z książki. I na koniec polecam mój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie nauczyć się języków od A do Z, żeby przestać korzystać z fiszek, nauczyć się non-stop szkół językowych, podręczników i tym podobnych. Jeśli interesują Cię właśnie języki, pamięć, to w opisie jest link do mojego newslettera, można się zapisać i tam wysyłam artykuły właśnie o tej tematyce, również czasami o analizie badań naukowych. I na koniec, jeśli ktoś chce bezpośrednio wesprzeć moją działalność, to zapraszam do zostania patronem. Link jest w opisie. Za 40 zł miesięcznie jest dostęp do forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz dostęp do fiszek
gotowych fiszek, gdzie są informacje, które opisuję w każdym filmiku. Czyli można sobie ściągnąć takie fiszki, choćby z tego odcinka i paru 10 poprzednich i nauczyć się tych informacji, jeśli ktoś uważa, że po prostu pomoże mu to w zrozumieniu zdrowia, albo po prostu jest częścią, że tak powiem, tej branży dietetyczno-medycznej. Tyle z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.